O potrzebie różnorodności w wędliniarstwie domowym wspominałem nieraz i dzisiaj chcę powrócić do tego, że różnorodność jest bardzo, bardzo ważna, że nie problem zająć się wędliniarstwem na przykład za pomocą wędzarni, powędzić pół roku, a potem już się znudziło, już nie jest takie smaczne i pójdę do sklepu i kupię. Oczywiście nie ma nic złego w kupowaniu w sklepie, ale jeżeli chcemy być wędliniarzami domowymi z prawdziwego zdarzenia, to powinniśmy starać się jak najwięcej tych wyrobów wytwarzać własnymi rękoma. Dzisiaj wracam do tematu szynkowarów. Szynkowar jest chyba jednym z najbardziej uniwersalnych narzędzi, które pozwala realizować właśnie wędliniarstwo domowe w bardzo szerokim zakresie i w różnorodnym zakresie, jeżeli chodzi o estetykę, smak i wygląd. Dobrze, jedziemy. Co mamy na stole? Tutaj są dwa kawałeczki schabu, takie troszeczkę takie marne, jakie się dało. Ja aż tak marnych nie dostałem, więc musiałem jeszcze je sam troszeczkę zmasakrować i zmarnić. W związku z tym powstało jeszcze tutaj całkiem sporo odpadów, z których pewnie się jeden albo i dwa obiady zrobi. W każdym razie dwa kawałki mięsa ze schabu, ale w takim właśnie nie za dużym wydaniu. 2 do 3 piersi z kurczaka. Mam przygotowane 3, być może 2 wystarczą, zobaczymy. Wolałem być przygotowany na tą wersję, kiedy 2 by mi zabrakło. Potrzebujemy teraz zrobić marynatę do tego. Taką też na szybko. Oliwa. Nie ma specjalnie znaczenia, ile na łyżki, tego mierzyć nie będziemy. Chodzi o to, żeby była taka ilość, która pozwoli nam przyprawę swobodnie rozprowadzić. To mogę na razie odstawić. Łącznie około 2 kg pewnie. Więc 2 płaskie łyżeczki zwykłej soli. Przyprawy, jakie kto sobie życzy, jakie kto ma, jakie kto lubi. Nie ma to większego znaczenia. Ja użyję handlowej przyprawy, to jest receptura babci Leokadii. Ta mieszanka mi odpowiada. 2 czuwate łyżki. Ale równie dobrze może to być tylko pieprz sam, bądź pieprz z tymiankiem, bądź pieprz mielone ziele angielskie i coś tam jeszcze. No, kombinacji jest wiele. Na co macie pomysł, tak możecie zrobić. Jaki dacie smak, taką wędlinkę będziecie mieli. Dobrze. To jest rozrobione. I zaraz będziemy z tym działać dalej. Teraz tak. Weźmiemy się najpierw za jeden z tych schabików. Ten mniej marny. Zrobimy dość szeroki, nie otwór, nacięcie poprzez całość, tak? Staramy się to zrobić w miarę równo. Kiedyś pokazywałem schab ze śliwką, to wtedy robiłem tylko małe nacięcie, tylko przebicie w zasadzie. Teraz chodzi o to, żeby zrobić tutaj całkiem spore nacięcie, ale tak, żeby nie przeciąć. Całkiem spory otworek powinien przelotowy powstać. Przygotowane piersi drobiowe może w całości mi nie wejdą, dlatego na wszelki wypadek przekroję to i z jednej strony wkładam jedną, sporo miejsca się zrobiło, dodamy tą z drugiej, a tutaj jeszcze kawałeczek dokroimy od tej strony. Dobrze. I tu jeszcze malutki kawałek. Przypasowane, wiemy, że już będzie dobrze. Jeszcze mały kawałek tutaj dokroję. I teraz
I teraz by się jeszcze coś przydało. Na przykład coś takiego. Po co mi to? Po to, żebym mógł sobie spokojnie rozprowadzić marynatę i się nie martwić tym, że mi się tutaj cały stół od tego pobrudzi. Nacieramy zarówno od zewnątrz, jak i od środka. I to samo robimy z tymi przygotowanymi kawałeczkami drobiu. Jeszcze trzeci. I teraz możemy wrócić do tego nadziewania. Już nam się raz sprawdziło, że to się zmieści. Troszeczkę pokombinować i tutaj ten docięty trzeci kawałeczek. W każdym bądź razie powinno to dość dobrze środek wypełniać. O. No dobrze. Umyję ręce i zaraz wracam. Już jestem z powrotem. Bierzemy teraz drugi schab. I tutaj jest tak fajne miejsce, gdzie możemy to zacząć rozcinać. Nie ma to coś specjalnie znaczenia, jak to zrobimy. Ważne, żeby taki mniej więcej pasek utworzyć i ten pasek jeszcze troszeczkę musimy pohałasować i to rozbić. Tak powinno wystarczyć. Teraz to samo trzeba zrobić z tymi piersiami, które tu mamy przygotowane. Piersi jest dobrze tłuc pod folią, dlatego że mniej pryskają. Zresztą z mięsem też tak można zrobić. Układam tak do środka i jeszcze ten kawałeczek. Ok. Dobrze. Teraz też już wiem, że wystarczy. Mogę to zdjąć i używam marynatę. Trochę mi jej zbraknie, według tego samego wzorca ją zaraz dorobię, ale już niewielką ilość, tylko tyle, żeby posmarować drugą stronę. No. Tutaj co nam jeszcze odpadło, możemy podkładać. O. I mamy pod spodem schabik, a na wierzchu rozbitą pierś kurczaka. I teraz rolujemy. Jeszcze troszeczkę widzę, że będzie mi uciekało. Muszę wycofać. O. Gęściej do środka.
I mamy rolatkę. Ponownie myję ręce, spotkamy się za chwilę. Trochę ogarnięte, jedziemy dalej. Szynkowary są dwa, nierdzewne, jeden browinowski, tutaj historia Polski Ludowej, GT Orkusz, już ewidentnie nieprodukowany, aluminiowy. I pewnie bym go nie używał, gdybym nie używał woreczka separacyjnego, ale że mam woreczek separacyjny, więc nie przeszkadza mi absolutnie to, że on jest wykonany z aluminium i że jest brzydki, a jeżeli chodzi o funkcjonalność, działa znakomicie. Woreczek do środka wywijamy. I który teraz? Ten wydaje się bardziej obszerny. Ten czy ten? Weźmiemy tego najpierw. Myślę, że wejdzie. One się troszeczkę pojemnością różnią, ale niewiele. O! Ok. Woreczek porządnie skręcamy, ale nie zawiązujemy na szczelnie. Wystarczy go parę razy owinąć. Jeden dekielek sprężynka, drugi dekielek pokrywka, zaryglowany, drugi. Też woreczek separacyjny. I teraz tą zwiniętą rolatkę weźmiemy od tej strony. Dłonie odrobinę marynaty złapią, to zaraz są śliskie, ale zaraz poradzimy sobie, myślę. Skręcamy. Dekielek, docisk. Zostawmy tak na parę godzin, niech to wszystko przyprawami przejdzie i potem będziemy parzyć. Na czym polega parzenie? Wkrótce w epizodach pokażę w skrócie, ale odsyłam do tych wszystkich filmów, które były o szynkowarach wcześniejsze. Procesy tam są bardzo dokładnie opisane. Tutaj tylko powiem, że będzie to 2 godziny, temperatura 85 stopni. I to wszystko. Minęło 4 godziny, to jest taki mniej więcej czas minimalny, 3-4 godziny, żeby przyprawa miała szansę wniknąć. Dobrze jest tak zostawić na dobę, nawet nieraz na 2 doby, w szynkowarach zamknięte, dopiero potem parzyć. Dzisiaj potrzebuję szybciej, 4 godziny, niezbędne minimum. Działamy, tu jest przygotowana już nagrzana woda. Do gorącej wody wstawiamy jeden szynkowar i drugi. Termostat zadba o temperaturę, tak jak powiedziałem, 85 stopni około należy trzymać i 2 godziny czasu. Nastawić jakiś minutnik i za 2 godziny działamy.
Minęła mniej więcej doba od czasu, kiedy rozpoczęliśmy działania. Generalnie zawsze otwieram najpierw jeden szynkowar, żeby go zjeść, potem dopiero jak go zużyję, otwieram drugi. Dzisiaj w celach prezentacji wykonam to od razu na dwóch. Zawsze przy wyciągnięciu występują drobne problemy, ale niewielkie. Nie dorzucałem tutaj żadnej żelatyny, więc galaretka jest luźno związana. Zresztą ja ją sobie zaraz jeszcze odzyskam. Zawsze ją się do czegoś wykorzysta. Gdybym dodał żelatyny, byłaby związana sztywniej, ale nie taki był cel. Generalnie można podawać właśnie w tej formie, jaka jest teraz, albo jeszcze delikatnie opłukać i osuszyć w piekarniku czy w kombiwarze, żeby tą wilgoć z zewnątrz po prostu wysuszyć. Ale to, co się daje odzyskać, zostanie jeszcze odzyskane. Znakomita baza smażna na zupkę, czy na coś w tym rodzaju, czy na jakiś sosik. Paluszki lizać. No i teraz tak, co my tu mamy w środku? Tak kawałeczek dalej, żeby było ładnie widoczne. O. I parę kosteleczków. Dwa rodzaje mięska, dwa kolory. Gdybyśmy ten schabik wcześniej zapeklowali, to jeszcze on byłby bardziej różowy i ten kontrast kolorowy byłby zdecydowanie większy niż jest w tej chwili. No, smak obie wędlinki będą miały podobny, no ale też sobie degustacji nie odmówię. Jak tak szybko wykowaną wędlinkę pycha. Mięciutkie, smaczne. No i wygląd też ciekawszy niż zwykłe tradycyjne wędlinki. Coś fajnego. Na razie na bok. Zajmiemy się drugim szynkowarem. O. Jeżeli akurat macie taką sytuację, że trzeba na stół postawić jakieś ciekawsze i różnorodne wędlinki, pomysł znakomity, szybki do ogarnięcia. Sprzątaniem się zajmiemy za chwilę. I teraz tutaj mamy drugą wędlinkę. Przeniesiemy. Dobra, to bardziej kruszący się weźmiemy też do degustacji. To weźmiemy drugi. I raz. Za cienko się kroić nie da. Dwa. I jeszcze raz. Zaraz to przybliżę, żeby pokazać, jak wygląda. Jeden, przypominam, to było tylko rozcięcie w środku i włożenie.
Drugi to była próba właśnie zwinięcia, zrolowania. Dwa różne kształty, dwa rodzaje mięsa, tak jak powiedziałem, gdyby schab zapeklować, to byłby jeszcze bardziej różowy, więc większy byłby kontrast. A jeżeli chodzi o tempo wykonania i o smakowitość, bardzo, bardzo fajne. Tak jak wspominałem już nieraz, to co możemy wykonać w szynkowarze, to ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Paluszki lizać. Próbujcie sami, smacznego Wam życzę.